Cześć wszystkim, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty! Dzisiejszy film jest wynikiem prośby jednej z widzek. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba była Wicka, a nie widz. Wicka, by the way, dziwne słowo. Ten cały film to jest pomysł jednej osoby z was. Stwierdziłam, że jest tak fajny, że po prostu muszę go wykonać. I w dzisiejszym filmie będę robiła pół twarzy ciepłymi kolorami i pół twarzy chłodnymi kolorami. I nawet jak widzicie, mam włosy, które idealnie się do tego wpasowują. Chłodna strona, ciepła strona. Ale żeby trochę przyspieszyć proces, to wybrałam sobie już wcześniej kosmetyki kolorystycznie i tutaj trzymam komplet do strony ciepłej, a tutaj mam komplet do strony chłodnej. Więc here we go. Zaczynamy. I zacznę od bazy. Do chłodnej strony wybrałam sobie bazę, która ma odcień różowawy. Ogólnie właśnie ta strona będzie się obracała w kolorach, w zasadzie w odcieniach róży, jakiejś niebieskości, zieleni. Mniej więcej tak bym to rozkminiła, przynajmniej jak patrzyłam na kosmetyki. Bo jeszcze chyba nie robiłam makijażu, że jedna połowa twarzy inna, druga inna, albo że w ogóle także dzieliłam na połowę. I teraz na stronę ciepłą użyję bazy, która ma taki bardziej pomarańczowo-złotawy odcień. Na razie dużej różnicy nie ma. Chłodna, ciepła, ta jest bardziej zaróżowiona. Wydaje mi się, że wiecie, im głębiej w las, tym będzie większa różnica. Więc teraz przejdę do podkładów. Jeżeli chodzi o podkłady, to wybrałam sobie podkłady tej samej marki, w sensie te same rodzaje, ale w dwóch różnych odcieniach. Jak widzicie już teraz widać różnicę, nawet w buteleczce, że to jest chłodne, a to jest ciepłe. A więc uwaga, skroplę sobie trochę i wezmę teraz dedykowany pędzelek do tego oto podkładu. O, nie dość, że jest chłodny, to jeszcze przy okazji jest trochę jasny. Okej, wybrnę z tego. To był kolor light po prostu, a na drugą stronę dam true beige. Mam nadzieję, że widzicie zdecydowaną różnicę w kolorze. No, beżowy. To na pewno. Nawet dla mnie trochę żółty, mimo że ja i tak jestem żółta. A muszę przyznać, że właśnie jak przeczytałam ten komentarz z propozycją nowego challenge'u, to stwierdziłam, że jest to mega fajny pomysł. Mega. Czy trochę wklepię gąbeczką, żeby tak ładniej wyrównać. Okej, podkłady już są. Kontynuujemy dalej i czas na korektor. Na stronę chłodną wybrałam korektor Creaseless Concealer od Tarte. I tutaj mam odcień 20B. I to jest właśnie taki korektor w chłodnym, różowawym odcieniu. I nałożę sobie tu i tu i tu i wklepię gąbeczką. Przepięknie. Teraz ciepły korektor, czyli Huda Beauty w odcieniu Nougat. Okej, nie wiem jak wy, ale ja widzę naprawdę różnicę. W sensie po tej stronie jest tak ciepło, żółtawo, a po tej stronie jest bardziej w takie róże. Zresztą nawet na gąbeczce widać różnicę. To jest strona chłodna, a tutaj jest strona ciepła. Jest po prostu zupełnie inny odcień. Więc kontynuując naszą przygodę, przechodzę płynnie do konturowania. Wybrałam sobie dwa różne styki konturujące i jednym z nich jest styk Anastazji, taki chłodny w kolorze fawn i drugi, ciepły, to jest styk od Benefitu Hula. Więc nałożę sobie na tą stronę ten chłodny i trochę na nos i tu. A teraz na drugą stronę nałożę ciepły. O Boże, jak to jest ciepły rzeczywiście. Jest taki karmelowy. Będzie, w miarę równo. Bo teraz jaką widać różnicę mega. Tutaj chłodno, a tutaj ciepło. Chłodno, ciepło. Tutaj czuję się jak Jeffree Star, a tu jeszcze nie wiem. Ale wiem, że muszę to rozetrzeć. Użyję sobie takiego ściętego pędzelka i do dzieła. Okej, ta strona jest spoko. Teraz wytrę pędzelek i druga strona. Czy na dół? Teraz słuchajcie, czas na brwi. I tutaj tak samo w lewym narożniku mam komplet kredki Benefitu i żelu Anastazji w kolorze taupe, a w drugim narożniku mam to samo, ale w kolorze caramel i tutaj jest taka kredka Benefitu, taka poczwórna. Zacznę znowu od chłodnej strony i
zaczynałam rysowanie kredką. To jest kolor 2,5. I w ogóle to, co zdążyłam zauważyć, jak wybierałam właśnie kosmetyki do tego challenge'u, to to, że chłodne w większości przypadków są jaśniejsze niż te ciepłe. Bo to jest tak, że w większości przypadków ciemniejsza skóra ma podbicie ciepłe, a jaśniejsza ma podbicie chłodne. Trudno było mi dostać jakby te same jasności, ale w różnych odcieniach jakby. Przyczeszę sobie to wszystko i pokryję żelem od Anastazji w kolorze Taupe. Okej, chłodna brew jest. Teraz czas na ciepłą i zacznę od kredki. Przyczeszę to szczoteczką znowu. I użyję żelu Anastazji w kolorze Caramel. Jeszcze nigdy go nie miałam na sobie, tego koloru. Dobra, nie najgorzej, ale muszę przyznać, że myślałam, że ta różnica w kolorze brwi będzie większa. Tutaj między tym szarym a karmelowym nie masz takiej dużej różnicy. Nie wiem. Może to tylko ja. I w takim razie mogę przejść spokojnie do pudru. Do strony chłodnej wybrałam sobie puder Fenty Beauty, a do strony ciepłej wybrałam sobie puder bananowy od Too Faced. A więc hops. Zmienię sobie na większy puszek, bo tym małym to trochę mi zajmie. W ogóle mam nadzieję, że wam się podoba pomysł takiego makijażu. Mat. I na drugą stronę odcień bananowy. Bardzo ładnie pachnie ten puder w ogóle takimi banankami. Jezu, to mam taką żółtą, że już po prostu mega dziwnie to wygląda. Kolejny krok za nami. Tak prezentuje się na razie strona chłodna, a tak prezentuje się strona ciepła. Przejdę teraz do różu i wybrałam sobie róże tej samej marki od Anastazji i tutaj tak prezentuje się róż ciepły, a tak prezentuje się róż zimny. Pomyślałam, że pomieszam sobie po prostu wszystkie trzy kolory, takie trochę jakby, wiecie, zmieszam, żeby był miks po prostu chłodny i więcej koloru. Jakoś chyba dziwnie w ogóle nakładam róż. Mam wrażenie, że moja metoda nakładania różu i bronzera jest taka, że zwykle ludzie tak nie robią, ale ja po prostu lubię to stemplować. Nigdy tego nie rozcieram. Jakoś, nie wiem, tak mi lepiej, że to, co jest pod spodem, to mi się nie zdziera. A druga strona będzie tak przepięknie koralowo-brzoskwiniowa i też postaram się pomieszać te wszystkie trzy ze sobą. O, i nakładam. Robię to bardzo uważnie, żeby nie przesadzić. I też mam wrażenie, że takie stemplowanie właśnie jest spoko, jeżeli na przykład nie jesteście pewni, jak kryje dany róż, bo wtedy możecie sobie tak dosłownie tylko tak przyłożyć i potem zwiększyć jak gdyby nacisk, no i pacać więcej razy, prawda? Zawsze mamy wybór. Okej. Wygląda to dosyć dziwnie, bo uwierzcie lub nie, ale nie czuję się ani dobrze w tej wersji, takiej chłodnej, ani w tej wersji, która jest taka, zielona. Mam aż wrażenie, że ten podkład jest taki zielonkawy. Okej. Dobra, już więcej nie dokładam, bo będzie za dużo. A więc teraz przejdę do oczu. I tutaj wybrałam sobie różne palety. Do strony chłodnej będę posługiwać się raczej tymi dwoma paletami, bo wybieram sobie jakieś cienie stąd. A do strony ciepłej będę się posługiwać tymi paletami, ale mogę też jakoś łączyć, bo wiadomo, że w różnych paletach są różne odcienie. I jak to zwykle bywa, nie mam żadnego pojęcia, co zrobię na oczach. Wziąłam sobie jeszcze paletę Flamingo, bo tutaj są i ciepłe, i chłodne. Tak, więc zacznijmy. Bardzo podoba mi się odcień Oceanfront z palety Flamingo. Od niego chyba sobie zacznę i po prostu nałożę go jako taką bazę. Jest po prostu przepięknie pastelowy. Nie będę nakładać bazy na powieki. Nie umiem wyjaśnić dlaczego, ale chyba stwierdziłam, że tego nie zrobię, bo nie udało mi się znaleźć, wiecie, chłodnej bazy i ciepłej bazy, tylko miałam albo przezroczystą, albo taką trochę w kolorze skóry, ale nadal bez takiego wyraźnego określenia, która strona jest która. Więc po prostu to pominę i zrobię bez bazy. Tyle lat się ludzie malowali bez baz, myślę, że też dam radę. Szczególnie, że jak widzicie, teraz te cienie są naprawdę dobrze napigmentowane, więc nie powinno być problemu. Może jeszcze nałożę go o tu, zaszaleję. Okej, chyba na razie to zostawię tak i przejdę do drugiego oka. A czemu nie? Będę robiła po trochu. I chyba tutaj wezmę odcień z Soft Glam, który się nazywa Orange Soda. O tu. To jest taki bardzo fajny, pomarańczowy odcień.
Żeby sobie najpierw tworzyć taką bazę z jakimś konkretnym, nie wiem, odcieniem i potem dokładać do tego rzeczy, które mi się podobają. Może dodam do tego jeszcze troszeczkę odcienia Lemonade z Flamingo, żeby tak troszeczkę to rozjaśnić i upodobnić do moich żółtych włosów. Dobra, na razie to zostawię w ten sposób. I w załamaniu chłodnego oka użyję odcienia Can z palety Riviera. W ogóle jak idealnie pasuje ten kolor do tego pędzelka. Wezmę taki trochę bardziej płaski pędzelek, żeby wepchnąć ten kolor w załamanie. I rozetrę trochę fiolet do góry. I teraz dam jeszcze trochę błękitnego. Sobie tego Ocean Front i znowu fiolet. Nice. I pomyślałam, że na drugą stronę pomieszam sobie odcień Mulberry z Watermelon. Ciemne. Może dodam jednak więcej watermelona. Postaram się zrobić podobny makijaż oka na dwóch stronach. Znowu biorę Orange Soda i trochę to rozcieram. Teraz na dolną powiekę nałożę odcień Beach Ball. Pamiętam, że miałam z tym kolorem bardzo duże problemy, kiedy chciałam go nakładać beauty blenderem. On mi się koszmarnie osypywał i teraz mam taki dziwny strach przed nim. I nie wiem, jak bardzo to jest dziwne odczuwać strach przed cieniem do oczu, ale jednak zdarza się. On jest tak intensywny. Normalnie nie mam nigdy problemów z zasypywaniem się cieni, ale ten jest jakiś taki, przynajmniej nakładany beauty blenderem, jest taki dziwny. Wszędzie potem były jego kawałeczki i potem rozmazywał mi się po całej twarzy. To w zasadzie poszło całkiem szybko. No dobra, teraz drugie oko. I na ciepłe oko, na dolną powiekę dam taki fajny, ciepły brąz w kolorze Rustic. Po prostu wiecie, nie ma to jak dobry, normalny brązik. Teraz tutaj na środek powieki nałożę sobie odcień Donut. To jest taki piękny, intensywny róż, ale chłodny. I pomyślałam, że na końcówkę mogę sobie dodać trochę takiego błyszczącego cienia od Inglot. To jest ich nowa paleta Partylicious. I to jest taki cień, który się nazywa Party Killer. I mogę dać go trochę tutaj w zewnętrznym kąciku. I na środek mojej ciepłej powieki nałożę odcień Anastazji Bronze. Ten makijaż jest chyba jednym z najcieplejszych makijaży, jakie w życiu zrobiłam na swoim oku. Wow. I wydaje mi się, że chyba cienie już są skończone. Więcej nie będę dokładać, bo po co. Ale przechodzę jeszcze dalej, bo zostały chyba jeszcze 3 kroki. Czas na kreskę na oku, ale słuchajcie, tutaj też się wycwaniłam, bo ponieważ użyję 2 różnych kolorów eyelinera. Na chłodną stronę użyję czarnego, a na ciepłą użyję ciemnobrązowego. Jedyne, o co się martwię, to to, żeby nie zepsuć całego makijażu eyelinerem. A tak jeszcze się zdarzają. Jest wtedy bardzo przykro, ale... Okej, nawet całkiem nieźle, całkiem szybko, jestem z siebie dumna. No to teraz ciemnobrązowy. I oby wyszło, chociaż trochę podobnie. Chyba są do siebie w miarę zbliżone, bo przyznam, że to, że mam 2 różne kolory oczu, trochę ryje mi banie. Ale załóżmy, że nie jest najgorzej, załóżmy, że tak zostawię. I z tuszami do rzęs zrobię dokładnie tak samo, czyli czarny i brązowy. O, i oczywiście dolne tak samo. I na drugiej stronie brązowy tusz od NYX-a. Pomyślałam, że super było przykleić sobie te rzęsy sztuczne, ale z drugiej strony wiem, że nie mam na przykład brązowych sztucznych rzęs, więc chyba nie chcę oszukiwać i zostawię to w ten sposób. Ale teraz czas na rozświetlacz. Na chłodnej stronie użyję rozświetlacza z Anastazji w kolorze Snowflake. O! Trochę za dużo. Ja ogólnie nigdy nie używam chłodnych rozświetlaczy, bo czuję się w nich bardzo dziwnie. Ten ogólnie chyba jest jakiś bardzo dziwny. Może pomieszam ten taki super po prostu srebrny rozświetlacz z jednym z odcieni Moonchild. Może wezmę sobie Blue Moon, żeby dodać trochę jakiegoś, wiecie, odcienia do tego wszystkiego. I nałożę go też trochę pod łuk brwiowy. I troszeczkę tutaj w wewnętrznym kąciku. I dam go też na połowę nosa jakby. Za dużo. Zaraz coś z tym zrobię. Dobra, to jest zrobione. Ta strona jest gotowa. Teraz wezmę ten rozświetlacz od Anastazji w kolorze So
Hollywood. Akurat ten odcień bardzo lubię. I nałożę go na pędzelek Fenty i zrobię tak. O, bardzo ładny rozświetlacz. Wezmę sobie jeszcze trochę odcienia Butterscotch z palety Sugar Glow Kit, żeby trochę jeszcze zmienić odcień delikatnie. I tak samo teraz nałożę sobie podłóg brwiowy i w wewnętrznym kąciku. I na połowę nosa znowu. O Boże, przez to wszystko mi krzywy nos wyszedł. Błyszczy się, błyszczy. Ładnie? Ładnie. No to teraz już zostały tylko usta i tutaj mam dwa kolory z NYXa. Chłodny to będzie Dessert First i ciepły to będzie Bottoms Up. Więc zacznę jak zwykle od chłodnego. Tutaj się boję, jak to będzie z tym środkiem. Czy ja to równo zrobię? Okej. Staram się czy nie dodać trochę różu do tego, bo jednak woła do mnie ten odcień i chyba zmienię pomadkę na bardziej różową. Wziąłam odcień Tea and Cookies z NYXa i dołożę po prostu trochę tego różu. Ale teraz mi dziwnie, nawet nie umiem stwierdzić, czy one są równo zrobione, jak jest taka połowa. Teraz czas na drugą stronę. Zobaczymy, jak będzie z tym kolorem. No słuchajcie, jakkolwiek dziwnie by to nie wyglądało, challenge pół twarzy zimnej, pół twarzy ciepłej wykonany. I teraz możecie zobaczyć, jak wygląda chłodna połowa mojej twarzy. Przyjrzyjcie się dokładnie. Mogę wam nawet zasłonić, proszę bardzo. Chłodna strona twarzy. I teraz ciepła strona twarzy, czyli złota, brązy, miedzie, czerwienie, palone, pomarańcze? Coś takiego. To teraz koniecznie musicie napisać, która strona podoba się wam bardziej, czy chłodna, czy ciepła, w której waszym zdaniem wyglądam lepiej. No i oczywiście, jeżeli macie pomysły na jakieś inne challenge, rzucajcie śmiało w komentarzach. Pamiętajcie, że na tym kanale widzimy się w następny piątek, a na kanale vlog widzimy się w środę, jak zwykle. A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTube i oglądać go dalej, to koniecznie kliknijcie w film po lewej albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie subskrybujecie, no to koniecznie musicie nadrobić klikając tutaj na górze. Dziękuję pięknie, dziękuję.